Cześć, bardzo się cieszę, że tu jesteś. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, ja jestem Ala i witam Cię na kanale Alutka w kuchni. Zapraszam Cię na wspólny reset. Poniedziałek to dla mnie zwykle dzień, w którym dzieci idą do przedszkola, a ja próbuję odgruzować przestrzeń. Zaczynam od kawy i planera, żeby przenieść chaos z głowy na papier. Staram się od razu zaplanować posiłki i stworzyć pod nie listę zakupów tak, aby nie marnować jedzenia. Potem zabieram się za sprzątanie kuchni i ogarnięcie prania, jakie zdążyłam zrobić w weekend. No i jeszcze zabawki muszą wrócić na swoje miejsce. Tak więc ostatni łyk kawy i zabieram się do pracy.
Przy okazji mam dla Was szybki tip na odkamienienie wylewki. Często o niej zapominamy, a to tam zbiera się najwięcej osadu. Wystarczy wlać ciepłą wodę, dodać kwasku cytrynowego i zostawić na kilka minut, żeby kawa smakowała lepiej, a sprzęt służył nam dłużej. Mała rzecz, a robi różnicę.
Przestrzeń mam już gotową, mam czas na spokojne wypicie ciepłego napoju. Ostatnio testuję różne przepisy na matchę. Na moich social mediach mogliście zauważyć przepis na matchę z konfiturą różaną. Tym razem chciałam spróbować bananowej. Nie miałam pod ręką świeżego dojrzałego banana, więc wyjęłam takiego z zamrażarki. Zblendowałam go z mlekiem, dodałam lód i na koniec matchę. Smakowała ok, dość słodka, może spełniać swoją rolę nawet jako deser, ale moją ulubienicą dalej jest różana. To by było na tyle z mojego poniedziałkowego resetu. Kuchnia w końcu lśni, w głowie zrobiło się trochę luźniej i czuję, że jestem gotowa na ten tydzień. Mam nadzieję, że ten wspólny czas i mój mały patent na ekspert zainspirują Cię do zrobienia czegoś dobrego dla Twojej przestrzeni, nawet jeśli to tylko jedna szafka albo czysta wylewka w ekspresie. Co do bananowej matchy, no cóż, powiedzmy, że to był ciekawy eksperyment, ale chyba muszę jeszcze popracować nad proporcjami. Nie zawsze wszystko wychodzi idealnie za pierwszym razem i to jest w porządku. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś tu ze mną. Daj znać w komentarzu, czy Ty też masz swój dzień odgruzowywania, czy raczej działasz na spontanie. Jeśli te moje kulinarne i domowe zmagania Ci się spodobały, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostaniesz tu na dłużej i zasubskrybujesz mój kanał. Ślę Wam mnóstwo dobrej energii. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!